Siema. Dotarliśmy na Gozo, byliśmy tu o północy, trochę wymęczeni, ale jesteśmy. Jest piękna pogoda, świeci słońce. Jest dokładnie tak jak wtedy, kiedy byliśmy tu ostatnio. To już jest nasza 5. wizyta w tym miejscu. Nie da się ukryć, że to jest moje ulubione miejsce ever. I totalnie spontanicznie żeśmy tu przyjechali, dlatego zupełnie nie mamy żadnych wielkich planów, co będziemy tutaj robić. Po prostu cieszymy się, że tu jesteśmy. Poszliśmy nad brzeg morza i powiedziałem, że popływałoby się tu. I nie spodziewałem się, że ktoś to weźmie na poważnie. Więc teraz niestety muszę przeprowadzić test kwietniowej temperatury wody na Malcie. Trzymajcie kciuki. Znaczy będziesz morsował? No zobaczymy, czy chyba tak, chyba będę morsował. Ale ja się stęskniłam za tym miejscem, słuchajcie. To jest moje ulubione miejsce na całej Malcie. I mogłabym tu przyjeżdżać cały czas. Wtedy mogłabym się tu przeprowadzić. I słuchajcie, nawet wszechświat daje mi znaki, że ja tu powinnam zostać, ponieważ no niefortunnie wczoraj zgubiłam portfel z wszystkimi dokumentami, z prawem jazdy i z całą gotówką, jaką wymieniłam sobie specjalnie na ten wyjazd, więc to bolało, nie powiem, że nie. Dzisiaj byłam na komisariacie policji, musiałam napisać oświadczenie, bla bla bla. No i wiadomo, było mi przykro, ale potem zrozumiałam, że chyba to jest znak, że powinnam zostać na Malcie. Nie ma przypadków, są znaki. Nie ma przypadków. Dzisiejszy dzień zaczynamy od wycieczki na komisariat policji. Tak, jesteśmy właśnie w Wiktorii na Gozo, centrum tej wyspy. Musieliśmy zgłosić zaginięcie dowodu, prawa jazdy i tak dalej. Zrobiliśmy to w naszej miejscowości, czyli w Marsaform, ale musieliśmy przyjechać tutaj, żeby dostać raport. Widocznie w Marsaform nie było drukarki. Nie było. No i na pocieszenie śniadanko, tak zwane pasticci tutaj z takich lokalnych sklepików. Zapłaciliśmy za dwa takie kawałki 2 euro 20 eurocentów. Chyba uczciwa cena. Za moimi plecami tutaj na Gozo jest bardzo zielono i odwrotnie niż u nas w tych zimowych miesiącach właśnie ta zieleń tutaj rozkwita, pojawiają się kwiaty, a im bliżej lata, tym bardziej ten krajobraz robi się taki wypalony maltańskim słońcem. Na plażę, którą znaleźliśmy przypadkiem w internetach i co ciekawe, tutaj nie da się dojechać samochodem, więc no, jest poniedziałek rano, cisza, spokój, nikogo tu nie ma. Mamy nadzieję, że będzie pięknie. W ogóle chyba na tym trochę polega magia Gozo, że tutaj wystarczy trochę zejść z tego turystycznego szlaku. Tutaj nie ma takiego, wiecie, życia international jak w St. Julian, nie ma imprez, takich rzeczy. Tutaj jakby no, prawdziwi Gozitańczycy czy Maltańczycy mieszkają. No i to czuć, że to nie jest takie miejsce nastawione na klienta międzynarodowego. Zresztą jest nawet taki
żart, że mieszkańcy Gozo żyją 100 lat, a potem umierają z nudów, bo tutaj rzeczywiście czas zupełnie inaczej płynie. Jest dużo spokojniej niż na tej głównej wyspie. To jest jedna z tych rzeczy, za które uwielbiam Maltę. Cisza, spokój. Cały czas można tu znaleźć takie miejsca, mimo że coraz więcej turystów tu przyjeżdża, no to wystarczy naprawdę odbić troszeczkę poza ten główny szlak. Voila! A tak poza tym to jest totalne slow motion, co się tutaj dzieje. Poza nami nie ma nikogo. Prywatna plaża na Morzu Śródziemnym. Gdybyście się zastanawiali, jak w tych ciaśniutkich mieszkaniach, tymi ciaśniutkimi korytarzykami na przykład wnosi się meble, to oto odpowiedź. O właśnie tak, na dźwigu. Kiedy ostatnio byliśmy na Malcie i w Marsalforn, to budowa tego hotelu, który tu jest za nami, była mniej więcej w podobnym stadium. Tylko wtedy nam to przeszkadzało, bo spaliśmy tutaj obok i pracownicy od rana hałasowali. I to tak naprawdę jest dyskusja, którą Maltańczycy, Gozitańczycy toczą, czy przez budowę tego typu budynków, Takich komercyjnych hoteli nie zatraci się ten klimat tego miejsca, bo dla nas najfajniejsze w tym miejscu jest to, że tu jest cisza, spokój. To nie jest kurort, gdzie muzyka gra od rana. Tutaj jest naprawdę kameralnie, można odpocząć, a im więcej takich dużych hoteli powstanie, tym bardziej to się zmieni po prostu. Tym bardziej, że tu nie ma bardzo dużych plaż, tu się nie zmieści nie wiadomo jak dużo ludzi i za chwilę może się okazać, że będzie człowiek na człowieku, no i że to już nie będzie takie fajne. No właśnie, więc pytanie, czy koniecznie budowa wieżowców to jest równa rozwojowi, bo może się okazać, że po prostu to miejsce zmieni się nie do poznania. Póki co budowa stoi, chyba, niewiele się tam dzieje Nikogo na niej nie ma, jest cisza, spokój. i oby tak zostało. A tak w ogóle to zobaczcie, jaki mamy wspaniały widok tutaj z balkonu z Marsalforn. Tam znajduje się miasteczko, to jest nasze ukochane miejsce na Gozo. Zawsze jak odwiedzałem Maltę, staramy się to odwiedzić. To jest północna część wyspy, tam 100 km dalej mniej więcej znajduje się Sycylia. Nie widać jej stąd, dziwne. No i tutaj za mną znowu Marsalforn, promenada. Tutaj się chodzi na spacery, na pizzę, na poranną kawusię.
nie żegnamy się z Maltą. Płyniemy na główną wyspę, gdzie spędzimy jeszcze 2 dni. Trochę się po niej pokręcimy. Co ciekawe, kiedy przypłynęliśmy tutaj na Gozo, nie zapłaciliśmy za bilety. Płaci się tylko za bilet powrotny, ponieważ ktoś kiedyś chyba założył, że Musieliście tu jakoś dotrzeć. no właśnie, taka ciekawostka.